Dlaczego jedni mają tak dużo, a Ty nie? Dlaczego jedni żyją w dostatku, a Ty nie? Dlaczego jedni są szczęśliwi, a Ty nie? Dlaczego jedni nie narzekają, a Ty cały czas? Dlaczego ja kiedyś narzekałem, a teraz tego nie robię? Dlaczego kiedyś nie żyłem w dostatku, a teraz żyję? Możemy wszystko oddać przypadkowi, ale wówczas oddajesz mu swoją moc. Zatracasz swoją sprawczość. Możemy wszystko oddać przypadkowi, ale nie musimy. Wiesz, dlaczego czujesz się tak, a nie inaczej? Dlaczego otaczasz się tym, a nie tamtym? Dlaczego masz to, co masz i ani grama więcej? Dlaczego nie radujesz się, a częściej cierpisz? Bo tak zostałeś, nazwijmy to, zaprogramowany, nie jakoś celowo. Życie, czyli rodzina, szkoła, znajomi, zdarzenia, to wszystko, co do Ciebie docierało, Ciebie zaprogramowało. Czyli to, co było wkładane do Twojej głowy, jest w Twojej głowie. W komputerze jest tylko to oprogramowanie, które mu wgrano. Dopóki nie wgramy mu innego, nie będzie go miał. Jak ktoś nie nauczy się mówić po angielsku, to pozostaje mu mówić w języku polskim, czyli w języku, którego się nauczył. Czyli jesteś zaprogramowany, dostrojony do języka polskiego, więc tym językiem lubisz i potrafisz się porozumieć. Znasz to, jesteś w tym, obcowałeś z tym, więc łatwo Ci się w tym poruszać. Jak wychowałeś się w energii awantur, w rodzinie z alkoholem, to jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika. Oznacza to między innymi, że Twoim naturalnym środowiskiem w dzieciństwie było dużo emocji, awantury. I najprawdopodobniej będziesz do tego dążył w dorosłym życiu, bo jakaś część Ciebie będzie tego potrzebowała. Zatem będziesz generował kłótnie, sprzeczki, aby tylko nastąpił wybuch emocji, czyli dobrze znanej Ci energii z dzieciństwa. Synowie stają się jak swoi ojcowie, córki jak swoje matki. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jaką energią nasiąkniesz, taką emanujesz. Największą ciekawostką jest to, że mamy dziesiątki schematów, których nie zauważamy, czyli energii, które nami kierują. Nic złego, jeżeli te schematy nam służą. Problem pojawia się, kiedy one nam szkodzą. Żyjemy nimi, kierują nami, a my ich nie widzimy. Spotykają Cię cały czas te same sytuacje, zdrady partnerów. Kolejny raz tracisz pracę. Kolejny raz ktoś Cię rani. Kolejny raz to samo. Jak sądzisz, dlaczego? Bo jesteś dostrojony cały czas do tego samego. To nie wina tych, co Cię ranią. Ty samemu się jakby o to prosisz. Robisz to oczywiście nieświadomie. Jesteś do tego dostrojony. Jesteś tym nasiąknięty. Więc to otrzymujesz. Jak nie przestawisz radia, czyli siebie, nie przyjdzie do Ciebie nic innego, jak tylko to, co znasz, to, czym emanujesz. Tak samo jest z tym, że nie rozpoznajemy, że żyjemy według schematów, wybierając pracę, partnera, znajomych. A potem na nich narzekamy, zapominając, że sami ich wybraliśmy. A właściwie to nie my,
a schematy, które nami rządzą, czyli ta energia, którą przesiąknęliśmy. My wybieramy to, co znamy. Do tego nas ciągnie, do czasu, w którym nie zobaczymy, że to nam szkodzi. Czujemy się niewartościowi, mali, słabi. Myślimy, że nie zasługujemy, zatem to dostajemy. Dostajemy to, w co wierzymy, czyli to, co dobrze znamy. Tak samo jest z pieniądzem, dostatkiem, karierą, partnerem, ze wszystkim. Masz to, do czego jesteś dostrojony. Dostrojony przez rodzinę, szkołę, media, ale duchowe przebudzenie to również uświadomienie sobie swojej mocy sprawczej, że możesz dostroić się do wszystkiego. To uświadomienie sobie, kim jesteś, skąd się wziąłeś, a co za tym idzie, jaką masz moc. Czyli, że nie musisz żyć z wgranym w ciebie oprogramowaniem, że sam możesz je tworzyć. W chwili, w której rozpuszczasz programy z dzieciństwa, te, które ci nie służą, te, które cię ograniczają, co pozostaje? Kim się wówczas stajesz? Tam jest to, czego szukasz. Jak to rozpoznasz, to razem z tym przestaniesz wierzyć tylko programom, które tobą kierują, a zaczniesz sam kierować swoim życiem. Kreować i tworzyć. Przestaniesz być ofiarą przeszłości, a zostaniesz kreatorem przyszłości. Zmienisz postrzeganie świata i swojej roli tutaj na ziemi. Zaczniesz rozpoznawać, jak dużą masz moc. Tak jak mama rodzi dziecko, które poniekąd ma to, co ona, jest częścią niej. Tak ty jesteś zrodzony z tego, z czego my wszyscy jesteśmy zrodzeni i tego moc też mamy. Zatem kiedy przestaniesz być ofiarą, gdzie cały świat jest przeciwko tobie, czyli kiedy to oprogramowanie, ta energia nie będzie już tak tobą rządziła, to nie tylko życie pokieruje cię w stronę piękna, ale będziesz mógł też sam kierować życiem, tak jak zapragniesz. I tu zaczyna się zabawa. To jest kolejny etap gry zwanej życiem. Możesz kreować więcej, stwarzać bardziej. Tak jak ty jesteś zrodzony z Twórcy, możemy powiedzieć stworzony, tak ty też możesz tworzyć, zradzać. Jesteś cudem, z cudu powstałeś. Cuda możesz tworzyć. Ograniczeniem jest nasz umysł. Ograniczeniem są nasze wierzenia. Te wierzenia, którymi zajmujemy się na moim kursie, aby przeszkodą więcej nie były. Możesz tworzyć rzeczywistość poprzez podłączanie, dowibrowywanie się do wszystkiego tego, co tylko potrafisz poczuć. Dowibrowywać się do wszystkiego tego, co czujesz, że jesteś wart. Możesz kreować dostatek, wymarzonego partnera, wymarzone mieszkanie czy pracę, podróże, ale to nie oznacza, że to wszystko musi być związane z pieniądzem, bo może twoim pragnieniem jest mieć dziecko, ogródek, przyjaciela, coś, nazwijmy to bardziej przyziemnego. Nie ma znaczenia, do tego też możesz się dowibrować, zatem to też możesz otrzymać. Tu nie chodzi o to, abyś się dostroił do danej częstotliwości, usiadł i czekał. Ta wibracja poniesie cię ku temu, czego pragniesz. Napełni wiatrem twoje żagle. Jak za tym podążysz, a podążysz, jak pragnienie jest prawdziwe, to prędzej czy później to otrzymasz. Wszystko jest. Ludzie mają do tego dostęp. Przecież każdy na świecie coś ma. Z czego to wynika?
Dostajesz to, na co jesteś gotowy. Dostajesz to, czym wibrujesz. Jest tam też niedostatek, cierpienie, narzekanie, bycie zdradzanym. Jeżeli ludzie narzekają, użalają się nad sobą, to cały czas będą to dostawać. Oni jakby dowibrowują się do narzekania, do braku i to też dostają. To od Ciebie zależy, do czego się dostroisz. To od Ciebie finalnie zależy, co wybierzesz. Natomiast pamiętaj, to, co chcesz mieć, jest bardzo blisko, że tego nie masz. Jeżeli wyjdziesz z braku, dostaniesz ten brak. Jeżeli wyjdziesz z dostatku, otrzymasz dostatek. To jak z radiem. Najpierw dostrajasz w aucie radio do tego, co chcesz otrzymać, czyli jaką stację chcesz usłyszeć. Poruszasz gałką. Jak trafisz w tę częstotliwość, pojawia się Twoja ulubiona stacja radiowa. Ale ona cały czas jest. Ona cały czas tam była. Tylko Ty musisz dostroić do niej radio. Problem w tym, że my jesteśmy dostrojeni do nie zasługuję, nie jestem wystarczający, nie uda mi się, nie dam rady, nie jestem wyjątkowy. To są lata, przez które słyszeliśmy słowa nas obciążające. Szkoła, rodzina, znajomi, media i do tego wszystkiego nasz umysł, który to wszystko na swój sposób zmiksował i wypuścił nas biednych, niewartościowych, wątpiących we wszystko. Karmiło się nas, nie mówię, że celowo. Wgrywało się w nas programy, częstotliwości lęku, niedostatku i widzimy tylko to. Odbieramy tylko to, ale tę gałkę w radio możesz przekręcić. Nawet jak zardzewiała, nawet jak dawno nieruszana, masz tę moc. Uwierz mi, jak coś mówi, że nie możesz, że to bzdura, to mówi to właśnie ta stacja radiowa, do której ktoś Cię dostroił, ale to nie jesteś prawdziwy Ty. Ty masz moc sprawczą. Ty możesz kreować. Ty możesz być wolny, a dzięki temu świat wkoło Ciebie może być barwniejszy. Właściwie on już jest barwny, tylko Ty go widzisz w szarościach, w niedostatku, bo tak Cię dostroiło życie. Doświadczenia, zranienia, traumy, wszelkie otrzymane uderzenia, ale uwierz mi, że jest więcej, że możesz być lżejszy, jaśniejszy i żywszy. Do tego, co mówię, też musisz się dostroić. W innym przypadku będzie to dla Ciebie niezrozumiałe, nieinteresujące, niemożliwe. Ja nie mówię, że z dnia na dzień, to wymaga czasu, ale ja płonę tym rozpoznaniem. I łatwiej dzięki temu będzie mi zapalić Ciebie. Byłem w bólu, jestem w radości. Byłem w biedzie, a jestem w dostatku. To ja kreuję swoją rzeczywistość. Wiem, że to się może dla wielu wydawać abstrakcyjne, ale ja sam jestem tego przykładem. Jak pragnienia szły z serca, a nie z głowy, to wszystko przychodziło i nadzwyczajnie cieszyło. Wszystko, co teraz mam, zawdzięczam moim dziecięcym marzeniom. Ja to wszystko już widziałem. To jest nadzwyczajne. May the long time sun shine upon you, all love surround you. Z tego też powodu najnowsza edycja kursu Święty Spokój idzie o krok dalej. Czyli to będzie Święty Spokój na bogato, do którego będziemy dochodzili przez spokój. To ze spokoju, z tej ciszy wyrasta wszystko, czyli jakby wyciszamy szkodliwe nam wibracje, czyli programy, które nam nie służą. One przestają nas do siebie tak ciągnąć, przestają nami tak szarpać, przestają nami rządzić. A jak ktoś przestaje nami rządzić, to zaczynasz mieć nad sobą świadomą władzę,
I w następstwie tego to od Ciebie zależy, czy wybierzesz smutek, czy radość, czy wybierzesz pieniądz, czy jego brak, czy wybierzesz miłość, czy jednak strach. Z tego spokoju, nad którym pracujemy na kursie, wychodzi jaśniejszy, czystszy komunikat, bo on jest mniejszą ilością wierzeń, czyli blokad, które Ci nie służą obarczonym. Jak nie jesteś obarczony przeszłością, zranieniami, to powoli przestajesz wybierać to, co Cię rani, bo czujesz, widzisz więcej i Twoje życie zaczyna się prostować. Chciałbym zaprosić Was, aby przy poszukiwaniu szczęścia nie wypierać energii pieniądza, nie wstydzić się ich, one nie są złe. Tak jak i nożem możesz zabić, tak i nim możesz ukroić kromkę chleba. Chęć doświadczania więcej nie stanowi problemu, jeżeli nie krzywdzisz przy tym innych, jeżeli nie uzależniasz od tego swojego samopoczucia, jeżeli nie starasz się wypełnić pieniądzem pustki, która jest w Tobie, bo nigdy pieniądzem tej pustki nie wypełnisz. Pustkę wypełnisz miłością, czyli odkryciem tego, kim jesteś. Pustkę wypełnisz podążaniem w kierunku swoich pragnień, kreowaniem swojego życia. Czuję, że kurs nabrał jeszcze większej mocy, ponieważ i ja nabrałem wiatru w żagle. Z tego miejsca zatem chciałem ogłosić konkurs. Szukam nazwy na 6. edycję kursu. W głowie mam święty spokój w dostatku, święty spokój w obfitości, święty spokój w świadomej kreacji. Ale może Wam przyjdzie coś nowego do głowy. Propozycje piszcie w komentarzach. Dla osoby, której nową propozycję nazwy wybiorę, czeka zaproszenie na najnowszą, specjalną edycję kursu, która rozpocznie się, i tu oficjalnie ogłaszam, 16 maja 2022 roku. Jeżeli energie, programy, które trzymasz, są silne, jeżeli nie potrafisz rozpoznać tego, co zabiera Cię od dostatku, dołącz do nas. Pomogę Ci wyciszyć programy, które Tobą kierują. Pomogę Ci rozpoznać to, kim jesteś. Czyli zaczniemy odkrywać Twoją moc, abyś był sprawcą, abyś był kreatorem. Najbliższa specjalna edycja będzie miała nie 7, a 14 spotkań online. Będzie na bogato, będzie w radości i w dostatku. Ale nie zapomnimy o miłości. Nie zapomnimy o nas samych. O odkrywaniu tego, kim jesteśmy. O odkrywaniu spokoju. W wakacje odbędą się też stacjonarne odosobnienia. Rejestracja na wszystkie wydarzenia właśnie się rozpoczęła i przez pierwsze 7 dni kurs, mimo że ma 2 razy więcej spotkań, będzie kosztował dokładnie tyle samo, co ostatnia edycja. Odosobnienie przez pierwsze 7 dni będzie w niższej cenie niż poprzednia edycja, pomimo znaczących zmian, nad którymi pracuję nieustannie. Rejestracja i więcej szczegółów na stronie jakobiakvod.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli podejdziesz do tych wydarzeń z szacunkiem, z zaufaniem, jeżeli poświęcisz im czas, gwarantuję Ci, że będą początkiem olbrzymiej zmiany w Twoim życiu. To jest coś pięknego. Coś, już mam tyle lat, ale nie sądziłem, że mnie to spotka. No mnie się rozerwało serce, ale nie bombą atomową, tylko miłością. To był płacz, to była radość, to było szczęście, to była modlitwa, która wylewała się ze mnie. Nie byłam w stanie tego w ogóle zatrzymać. Tego nie da się opowiedzieć. Tego nie da się po prostu, nie da się opisać tego słowami. To jest po prostu takie tchnięcie życia. Wstaję rano, czuję się jak mała dziewczynka w domu moich rodziców, wtedy kiedy miałam 10 lat.
Tak się czuję. To jest takie uczucie, że chcesz wszystkich przytulić, kochasz wszystkich. Patrząc się z tej perspektywy tej miłości, którą się czujesz, to po prostu wszystko jest cudowne po prostu. Tego nie da się opisać. Cały czas żyłam w poczuciu, aby coś mieć, aby coś posiadać. A okazuje się, że wystarczy po prostu być. Zakochaj się w życiu przez odkrycie siebie. Odkrywając siebie, stajesz się twórcą. Stając się twórcą, tworzysz własną rzeczywistość. Nadzwyczajną, niebywałą, taką wymarzoną i upragnioną.